parę lat temu, to już było dla marki Góralki, zrobiliśmy taki konkurs. My to nazywaliśmy konkursem, ale ja myślę, że zgodzisz się ze mną, że to jest po prostu właśnie grywalizacja. To był czas, kiedy Facebook wprowadził cięcie zasięgów organicznych. Zasięgów organicznych, czyli jeżeli publikujesz post na Facebooku w ramach Niedobry Facebook. tak, konta firmowego, to powiedzmy masz 1000 fanów, zawsze to do 1000 osób docierało, a wprowadził ograniczenia zasięgów i docierałeś do 100. Natomiast zostawił taką furtkę, że w momencie, kiedy ten post jest duża jest aktywność pod tym postem, czyli tak, jest lajkowany, tak. komentowany, no to Facebook sam widział, że ten post musi być wartościowy dla odbiorcy, no to zwiększymy ten zasięg. Ale z drugiej strony powiedział, słuchajcie, no teraz wprowadzamy narzędzie reklamowe, więc możecie sobie ten zasięg kupić najnormalniej w świecie. No i to był czas, kiedy na profilu Wafelki Góralki było około 1 000 000 fanów. No to sobie wyobraź, masz 1 000 000 fanów i docierałeś powiedzmy tam do kilkuset tysięcy, bliżej 800 tysięcy niż 200 tysięcy, a nagle docierasz do 100 tysięcy czy nawet do 50 tysięcy jednym postem. No to jest takie bardzo zagranie słabe w wykonaniu Facebooka, przynajmniej dla marki, która dużo pieniędzy wydała wcześniej na reklamę w celu pozyskania fanów, bo były takie narzędzia reklamowe, czyli płacenie za pozyskanego fana. Facebookowi oczywiście. I teraz mieliśmy dwie opcje do wyboru. Albo płacić za kupowanie zasięgu i aktywności. Wyliczyliśmy, że mniej więcej przy publikowaniu tych postów i promowaniu ich, wydając jakąś tam kwotę X, za jednego lajka zapłacimy 72 grosze. Tak? Czyli żeby zyskać 100 lajków, musimy zapłacić 72 zł. I teraz tak. Natomiast wpadliśmy na taki pomysł, wprowadźmy element grywalizacyjny, wtedy jeszcze tego tak nie nazywaliśmy, tak? Ale wprowadźmy element taki właśnie jakiś rywalizacyjny tak naprawdę. Żeby ludzie po prostu sami lajkowali, żeby sami komentowali, zachęćmy ich. No i zrobiliśmy konkurs, w którym zachęcaliśmy fanów do tego, żeby byli aktywni na profilu Góralków na Facebooku i dostawali punkty za lajkowanie, w ogóle za aktywność. Powiedzieliśmy, że za aktywność, bo też nie chcieliśmy podawać tutaj wyraźnego algorytmu, zdradzać algorytmu, jak to ma funkcjonować. Powiem Ci, że ludzie podczas tej akcji zgłaszali się do nas naprawdę z takimi dziwnymi pytaniami, że gdzieś tam weszli w zdjęcia, w jakiś katalog i jeżeli zalajkują katalog i udostępnią go, to czy też będą punkty, dochodzili do takich zakamarków Facebooka, że nawet my ich nie znaliśmy, prawda? Jaką aktywnością można się wykazać w przypadku korzystania z profilu, przeglądania profilu marki. Oczywiście był ranking, co w grach jest zawsze tak zwane must have, czyli musi się pojawić. Były nagrody, a oprócz tego była też fabuła, którą co prawda wdrożyliśmy już w ramach tej gry. Jaka to była? Która polegała na tym, że w ogóle nazwa była Zostań wafelkowym wyjadaczem, tak? Natomiast jak widzieliśmy, że to się rozkręca, wprowadziliśmy taką dodatkową fabułę polegającą na tym, że były taki wafelkowy van, taki stary Volkswagen Ogórek tak zwany, który miał tankowaną pozytywną energię. Tylko, że to jakby było równolegle, tak? Czyli każdy działa indywidualnie, zdobywa punkty dla siebie i wygrywa nagrody, ale wszystkie razem punkty liczą się do tego, że nasz wafelkowy van jest tankowany punktami. Jeżeli osiągnie pierwszy level, tak? Czy przejdzie pierwszy level, czyli osiągnie nam jakąś ilość punktów, to wafelkowy van rusza w trasę i jedzie po miejscowościach górskich. Tam była Krynica,
chyba Zakopane, jeszcze jakieś jedno A to czy dwa prawdziwy miasta. van? Czy... Prawdziwy van. Prawdziwy, z prawdziwymi Tak, wafelkami. tak, tak. Mhm. Możesz sobie go zobaczyć, nasi słuchacze mogą sobie zobaczyć, jeżeli wpiszesz wafelkowy van w YouTubie, tam jest taki Nie filmik omieszkam. pokazujący jak to funkcjonowało. Przejście drugiego levelu Super przez wszystkich to było Mazury i przejście trzeciego levelu to było morze, tak? Wybrzeże. No i generalnie cała akcja się udała, natomiast jakie są liczby? Było 1 000 000 fanów na Facebooku, natomiast miesięczne zasięgi, jakie uzyskaliśmy, poprzez to, że ludzie publikowali, to było 1,8 miliona, czyli prawie, że podwoiliśmy Tak. tą ilość zasięgu. 1,1 miliona lajków i komentarzy pod postami podczas trwania akcji, a jedno polubienie, biorąc pod uwagę wszystkie koszty, jakie były, kosztowało nas 8 groszy, czyli 9 razy mniej niż mielibyśmy kupować Tak. to od Facebooka. Tak, tak, tak. Czy Gratuluję ci. czy to jest grywalizacja? No chyba tutaj możemy się zgodzić, tak? Tak, to jest rywalizacja, bo i strasznie mi się podoba w ogóle ta fabuła, że wpływ ludzie mieli na coś. To jest w ogóle ten wpływ mojej akcji na coś realnego jest świetnym w ogóle pomysłem. Tak myślę sobie o tych ludziach z Wybrzeża, którzy mogli czuć się nie fair, że ci z gór mieli łatwiej, bo tylko pierwszy ten level, a Mazury były w środku. Ale gratuluję, w ogóle świetnego pomysłu. Te fajne pomysły czasami są, słuchajcie, właśnie nie wymagają dużych kosztów. Można powiedzieć, coś wymyślę, bo podpatrzyłem to gdzieś, a ja Was zachęcam dzisiaj, tutaj z Łukaszem razem, podpatruj ze świata gier, bo tam te mechanizmy angażowania ludzi są bardzo, w ogóle tak, popatrz, co gra Twoje dziecko, jak jest ta gra zbudowana. My trochę jesteśmy takimi detektywami w rywalizacji, odkodowującymi mechanizmy świata gier.